Philips CDI to zdecydowanie mniej znana konsola. W zasadzie to nawet nie konsola. Philips miał inny pomysł na swoją platformę, która m.in. miała służyć do grania. Na 700 wydanych programów zaledwie 150 to były gry. Dziś konsola jest znana za sprawą kiepskich części Zeldy i Mario i uważana za jedną z najgorszych konsol, jakie powstały. Ale wbrew pozorom Philips CDI to była platforma, która wyprzedzała swoje czasy o kilka dobrych lat. Niestety cena, jak i dość dziwne ruchy Philipsa sprawiły, że CDI dość szybko przepadła w niebyt. Oto historia Philips CDI, sprzętu, który wyprzedzał ówczesne konsole i pecety o kilka kroków. Aby zrozumieć, dlaczego Philips w ogóle wziął się za stworzenie takiego urządzenia, musimy cofnąć się do 1988 roku. Wtedy to Nintendo podpisało kontrakt z Sony na stworzenie napędu CD do konsoli Super Nintendo, który miał się nazywać, o ironio, PlayStation. Jednakże Nintendo nie podobało się, że Sony będzie kontrolowało licencję na oprogramowanie do SNES CD, w tym m.in. na powoli rodzący się format SVCD. 28 maja 1991 roku Sony obwieściło informację o wspólnych pracach nad dostawką CD, a dzień później Nintendo wbiło Sony nóż w plecy, ogłaszając, że owszem, pracują nad dostawką, ale z Philipsem. Upokorzone Sony dzięki Kutaragiemu zacznie pracę nad PlayStation, natomiast Philips też nie będzie cieszył się zbyt długą współpracą z Nintendo, bo ci również postanowią wykiwać także ich, zrywając kontrakt. Philips został z technologią i licencjami na najbardziej rozpoznawalne marki Nintendo. Podejrzewam, że Japończycy mocno nie wierzyli, że Philips zdecyduje się na wypuszczenie własnego sprzętu, stąd licencje na gry wydawały się być dla nich jedynie pustą obietnicą. Jednak Philips wiedział, że mają technologię, mają licencję, a rynek zaczynał coraz bardziej zerkać w stronę softu na srebrnych płytkach. Błędem by było nie spróbować coś na tym ugrać. Philips nie chciał kolejnej konsoli do gier, chciał sprzęt multimedialny, do nauki, oglądania filmów, no i do grania. Jednakże granie było na ostatnim miejscu. Może świadczyć o tym to, że dopiero rok po premierze na konsole zaczęły wychodzić bardziej zaawansowane gry. Wcześniej były to produkcje rodzinne, bardzo często planszówki przeniesione na wersję cyfrową. CDI miał być tworem, który zastąpiłby w domach stare magnetowidy i da dostęp do lepszej jakości filmów, jak i programów użytkowych. Nieskupienie się Philipsa na grach początku życia CDI zemści się dość mocno, tymczasem plan wyglądał nieźle, bo możliwości multimedialne samego CDI były imponujące i chyba dopiero PlayStation uda się je pokonać. Brzmi jak absurd? CDI miał możliwość odtwarzania filmów VCD, był to format pomiędzy VHS a DVD. Zapewne w którymś momencie swojego życia zetknęliście się z takimi płytami, zwłaszcza że były dość popularne w Polsce. Saturn i PlayStation też odtwarzały wideo CD, ale do Saturna trzeba było kupić dodatkowy moduł, a PlayStation umieści tą możliwość dopiero w 1995 roku. Poza tym ani Saturn, ani PlayStation nie korzystały z formatu wideo CD w grach. Dalej były obsługiwane płyty CD plus G. Co to takiego? Były to płyty audio z muzyką, które mogły też wyświetlać grafikę. Format znany przede wszystkim z systemów karaoke. Odwrzucając płytę jakiegoś wykonawcy mogłeś obejrzeć zdjęcia z koncertów czy tekst utworu. Wszystko było wzbogacone prostymi animacjami. Philips chciał przyciągnąć do swojego sprzętu głównie dorosłych, więc chciał, aby na tym systemie pojawiło się sporo programów edukacyjnych i encyklopedii. No i na koniec oczywiście gry. Ciekawe, że wydawcą wszystkich gier na CDI był właśnie Philips, który trzymał pieczę nad tym, co było wydawane, no i ściągał wszystkie opłaty do siebie. I tutaj ciekawostka, w kilku przypadkach gry na CDI będą najlepszymi portami ówczesnych tytułów, o czym opowiem później. Philips też nawiązał współpracę z wieloma twórcami sprzętu, którzy dostali licencję na wypuszczenie własnych modeli CDI. I teraz uwaga, pojawiły się 22 rewizje sprzętu. Dodatkowo produkcją zajęło się 14 firm, które tworzyły mniejsze lub większe
hybrydy CDI. Znajdziemy tutaj m.in. Sony, Grundig, Magnavox, LG czy audiofilskie Bang & Olufsen. Podstawowym i chyba najbardziej spotykanym modelem była seria 200. Sprzęt wyglądał dokładnie jak magnetowid, posiadał ciekłokrystaliczny wyświetlacz, przyciski do przewijania utworów czy możliwość podpięcia słuchawek. Choć Philips reklamował swój sprzęt jako multimedialny, który miał wyprzeć VHS, był tutaj jeden haczyk. CDI było sprzedawane bez modułu MPG, nazwanego Digital Video Cartridge. Bez niego nie można było odtwarzać filmów wideo CD, a i sporo gier się nie uruchamiało. Dodatek trzeba było kupić osobno, przez co konsola zaczynała kosztować absurdalne kwoty. No właśnie, cena CDI była pierwszym gwoździem do trumny. Wyceniono sprzęt na $799 bez modułu MPG. Biorąc pod uwagę inflację, dziś jest to ekwiwalent $1575. Do tego dochodził koszt kartridża MPG w cenie $150. Dziś to prawie $300. Powiedzmy sobie szczerze, mało kogo było stać na taki sprzęt. Oczywiście Philips nie celował w graczy, ale w dorosłych, więc porównywanie cenowo do Segi czy Nintendo nie ma tutaj za bardzo sensu. Miał to być sprzęt rodzinny, z którego korzystać mieli wszyscy. Niemniej koszty kupienia takiego sprzętu były zdecydowanie za duże. Co się działo w środku tak drogiego CDI? No cóż, nic specjalnego. Całość była napędzana procesorem bazowanym na Motorola 68000 o prędkości 15,5 MHz. Sprzęt posiadał pamięć RAM o pojemności 1 MB. Konsola miała też chip Timekeeper o pojemności 8 KB, na których były zapisy gier. Ciekawostką jest fakt, że chip miał zalaną w środku baterię, która te zapisy podtrzymywała. Jeśli bateria padła, tę można było albo wydrapać z chipa, albo wymienić cały chip na nowy, co wymagało już niemałych umiejętności. Konsola miała też swój system operacyjny CDR-TOS, gdzie można było ustawić kilka podstawowych funkcji. CDI potrafiła wyświetlić 16 milionów kolorów, no i oczywiście był napęd CD-ROM pojedynczej prędkości. Ciekawie wyglądała specyfikacja płyt CD, która była różna od tego, co mogliśmy zobaczyć na PC-tach czy innych konsolach. Philips wymyślił swój własny format. Płyta mogła pomieścić 744 MB lub 72 minuty filmu w formacie wideo CD. Wbrew pozorom format Philipsa przewyższał ten znany nam dzisiaj z PC-ów. Płyty nagrane w formacie Philipsa nie miały problemów z synchronizacją audio z wideo. Nic dziwnego, że format przyciągnął największych producentów, którzy chcieli mieć napędy Philipsa w swoich sprzętach. Koniec końców Philips zaprezentował 3 formaty płyt. CDI Ready, płyty audio, które można było odpalać i w CDI i normalnych odtwarzaczach płyt kompaktowych, płyty CDI Bridge, płyty kompatybilne z CDI, jak i z CD-ROMami i CDI Digital Video, które były wariacją na temat wideo CD. Pokazało się na nim jedynie 20 filmów. Z racji skomplikowanego formatu do dzisiaj nie istnieje w pełni funkcjonalny emulator CDI. Te, które są, odpalają jedynie gry i programy, które nie wymagają kartridża MPG, a i tak emulacja jest niepełna. Konsola była sprzedawana z pilotem na podczerwień i choć dziś wydaje się to archaizmem, wbrew pozorom jest to rozwiązanie, dzięki któremu nadal na CDI możemy bez problemu grać w celowniczki, nawet na najnowszych OLEDach. Jednak sam pilot czy też pad był niezwykle niewygodny. Widać, że sprzęt nie był skierowany do graczy. Owszem, sprawdzało się to podczas przeglądania encyklopedii czy oglądania filmów, ale granie na pilocie było pozbawione sensu. Ale wtedy jeszcze gry nie były priorytetem, więc Philips nie widział w tym problemu. W którymś momencie Philips dostrzegł, że w grach jest przyszłość dla CDI. W 1993 roku na rynku europejskim pojawiła się Amiga CD32, a od kilku lat w Ameryce były dostępne sprzęty Segi i Nintendo, które sprzedawały się rewelacyjnie, nie wspominając o grach. Philips w 1994 roku zaprezentował budżetową wersję swojego CDI oznaczonego jako seria 400 i seria 500. Sprzęt miał przypominać bardziej tradycyjny
konkurencyjną konsolę, a inspiracją była właśnie Amiga CD32. Pozbyto się z niej pilota na podczerwień, który nadal opcjonalnie można było zakupić, i dorzucono coś jeszcze bardziej niewygodnego. Pilot na kablu był urządzeniem, na którym nie dało się grać. Na tyle było to problematyczne, że na pudełkach z grami Philips zamieszczał informację, że do gry rekomendowany jest inny pad niż ten, który był w zestawie. Umieszczenie takiego kontrolera w sprzęcie rekomendowanym dla graczy było poważnym błędem, co chyba nikogo nie dziwi. Do tego jeszcze wrócimy. W konsoli zrezygnowano z cieku krystalicznego wyświetlacza. Wisienką na torcie było to, że modele z serii 500 miały już wbudowany kart FMV, co było świetnym pomysłem, zwłaszcza że coraz więcej gier go wymagało. Sprzęt był bardziej zwarty i mniejszy, choć może nie przyciągał tak uwagi jak pierwsze modele CDI z wyświetlaczem. Moduł FMV był bardzo znaczącym elementem całego zestawu. Dlaczego? W połowie lat 90. nie było jednolitego systemu kodowania obrazu w grach, tak jak dzisiaj mamy Bing, H264 czy wcześniej DivX. Każdy z deweloperów był zmuszony opracowywać swój własny kodek obrazu, który zapewniłby płynny przesył danych na pierwszych CD-ROMach. Postaram się to zobrazować. Pierwsze CD-ROMy miały prędkość 150 KB na sekundę. Oznaczało to, że sekunda materiału wideo z dźwiękiem nie mogła przekraczać tej wartości. Inaczej nastąpiłyby rwania i gra byłaby niegrywalna, a filmu nie dałoby się oglądać. Jeśli przyjmiemy za standard 30 ramek na sekundę, jedna klatka obrazu powinna zajmować 5 KB. Nierealne. Jak sobie z tym radzono? Obniżając klatkarz gier, obcinając kolory i rozdzielczość. Nie zapominajmy też, że gdzieś w tym wszystkim musiał być jeszcze dźwięk. Z racji niewielkich rozmiarów dysków twardych w tamtym czasie, wszystkie gry musiały być doczytywane z płyty w czasie rzeczywistym. Dobrym przykładem jest tutaj Mad Dog McCree, który na PC-tach wyglądał koszmarnie, jeśli porównamy go do wersji arcade z laserdisku. A powodem było to, że gra miała ruszać na CD-ROMach z pojedynczą prędkością. Twórcy sami opracowali kodeki, kompresję i próbowali wcisnąć jak najwięcej w te nieszczęsne 150 KB na sekundę. I tutaj wjeżdża CDI z kartem FMV. Obraz w 30 ramkach na sekundę, rozdzielczości 352 na 288 pikseli. Mało? Bynajmniej. Weźmy za przykład jedną z najsłynniejszych gier tamtych czasów, która miała sprzedawać technologię CD-ROM. Seventh Guest pojawił się na 2 płytach w wersji na PC. Gra miała rozdzielczość SVGA i potrafiła wyświetlić ją na pełnym ekranie w 256 kolorach, ale jedynie w 10 klatkach na sekundę na CD-ROMie podwójnej prędkości. Na pojedynczej było klatek mniej. Na CDI gra wyświetlana jest w 30 fps, ale w niższej rozdzielczości. Co ciekawe, nawet dzisiaj na Steamie znajdziecie tematy, w których ludzie proszą o port CDI tej gry, bo jest on uważany po prostu za najlepszy ze wszystkich. Wbrew pozorom, kart FMV mógł być kartą przetargową dla CDI, gdyby nie wysoka cena konsoli. Czas był dobry. CD raczkowało, rodziła się era filmów interaktywnych. Gracze chcieli zobaczyć aktorów z krwi i kości, którzy poruszają się na ekranie monitora. Sama rozgrywka i mechanika nie była aż tak ważna, stąd wysoka popularność celowniczków od American Laser Games, ale w porównaniu to, co dostawali gracze PC-towi z tym, co można było zobaczyć na CDI, była przepaść. Wbrew pozorom pomysł karta FMV wcale nie umarł tak szybko. Kilka lat później wraz z wprowadzeniem formatu DVD, aby móc odtwarzać filmy na PC-cie w rozsądnej prędkości, trzeba było kupić dodatkową kartę wspomagającą dekodowanie. Inaczej sam procesor był za słaby, aby sobie z tym poradzić. Tutaj była identyczna sytuacja i CDI miało naprawdę doskonały pomysł, z którym nie potrafili się przebić z powodu zapory cenowej. Nie jest też prawdą, że Philips nie dostrzegł potencjału gier. Dostrzegł, ale za późno. W 1995 roku zaczęto portować gry, które święciły triumfy na PC-tach. Myst, Lost Eden, Flashback. Jednak mimo, że w większości wypadków porty na CDI wyprzedzały te o PC-ta o kilka kroków, mało ludzi miało okazję je sprawdzić. Problemem było to, że Philips doskonale sobie radził z filmami interaktywnymi i platformówkami, ale gry 3D było czymś, na co zdecydowanie brakowało mocy, a nadchodzące PlayStation i Sega Saturn pokazywały jasno, gdzie leży
leży przyszłość. Ale CDI to nie tylko gry, to też programy i encyklopedie, niekiedy osobliwe i zupełnie niepotrzebne, jak na przykład wyjątkowo dziwaczne The Flowers of Robert Mapplethorpe, który był nieinteraktywnym slideshowem pokazującym zdjęcia kwiatów. I choć nie można zaprzeczyć, że była w tym spora dawka artyzmu, pytanie, do kogo to było skierowane, a takich kwiatków w swojej bibliotece CDI miało masę. No ale co z encyklopediami? CDI doczeka się ich sporo, m.in. Encyklopedia Seksu czy Encyklopedia Compton. Każdy, kto choć raz miał multimedialną encyklopedię, doskonale wiedział, jak wygląda z nimi obcowanie. Po pierwszej fascynacji lądowała w pudełku i nigdy się do niej nie wracało. Niemniej trzeba docenić, że Philips próbował coś nowego, tym bardziej, że próbował tego na konsoli. Jak wyglądała sprawa z peryferiami do CDI? Tutaj było dość ciekawie. CDI mogło mieć też dostęp do internetu i był to całkiem nieźle przemyślane, choć drogie rozwiązanie. Do konsoli za 99 funtów kupowało się starter kit, którym przy pomocy 14-kilobitowego modemu łączyliśmy się do sieci. Stąd też była możliwość wysyłania maili, kupowania online i wsparcie dla gier multiplayer, a wszystko to w 1995 roku. Nędzne pady można było wymienić na takie zbliżone bardziej do padów Genesisa i faktycznie były w miarę wygodne i dało się na nich komfortowo grać. Dziś cena takiego pada potrafi wynosić więcej niż całej konsoli CDI. Jak wspomniałem, wciąż można było nabyć zestaw na podczerwień, który składał się z odbiornika i nadajnika. Całość kiepsko nadawała się do grania w platformery, ale w celowniczki jak najbardziej. Z ciekawostek pojawiła się dedykowana klawiatura i tablet graficzny, ale rzadkość tych peryferiów jest tak ogromna, że nigdy nie widziałem na oczy aukcji, które by je oferowały. I jeszcze mała ciekawostka z systemem CDRTOS. Otóż był to pierwszy sprzęt, który pozwalał z gry powrócić do menu bez resetowania konsoli. Ten feature pojawi się w którejś aktualizacji do PlayStation 3. Niemniej Philips ogarnął to już lata wcześniej. Niby pierdoła, ale jakoś przez kolejne lata nikt o tym nie pomyśli. No dobra, ale zajmijmy się tym, co najważniejsze, czyli grami. Co ciekawe, pojawiło się kilka niezłych gier, ale większość z nich jest możliwa do zagrania tylko na oryginalnej konsoli z powodu braku rozsądnego emulatora. Tym bardziej jest to intrygujące. Za najlepszą grę na system uznaje się na przykład The Apprentice. Była to szalenie sympatyczna, kolorowa i co na dodatek grywalna platformówka, gdzie pniemy się do góry. Deweloper The Vision Factory wyprodukował jeszcze w podobnym stylu graficznym Lucky Luke'a, jednak tym razem dzielnym kowbojem szło się w prawo. Kolejnym tytułem wartym uwagi jest Burn Cycle, czyli film interaktywny osadzony w klimacie cyberpunka. Całkiem niezła przygodówka z elementami strzelanki, gdzie jako haker mieliśmy 24 godziny na odnalezienie antidotum na wirusa pożerającego nasz mózg. Bardzo dobry, ekskluzywny beat'em up Mutant Rampage Body Slam. 3 ludzi do wyboru, walka z mutantami i całkiem niezłe cutscenki, które o dziwo robili ci sami ludzie, co cutscenki do niesławnych Zeld. Ale gra nadal wypada całkiem nieźle i gra się w to dobrze. Warty polecenia również jest Tetris. Jak sprawić, że Tetris znalazłby usprawiedliwienie na wypuszczenie gry na płycie CD? Umieszczono bardzo ładne filmowe tła. Warte uwagi są wszystkie celowniczki od American Laser Games. Choć dziś Digital Leisure wypuszcza te tytuły nawet na Blu-rayu, w tamtych czasach wersje na CDI były najlepszymi graficznymi portami, jakie się pokazały. Również porty gier z PC-ów wyglądały lepiej. Lost Eden miał świetnie animowane scenki w 30 ramkach na sekundę, a była to przygodówka w świecie, gdzie żyją rozumne dinozaury. Wielu na streamie zwróciło również uwagę na świetny soundtrack. The Seventh Guest na Philipsa uznawany jest za najlepszy port, jaki istnieje, choć uważny gracz wykryje kilka brakujących mniejszych animacji. Niezmiennie dobry Defender of the Crown, choć nie może się poszczycić niczym ponad to, co było na Amigę, to wciąż bardzo dobra gra strategiczna. Dalej Flashback, który został niestety zmasakrowany kiepskimi prerenderowanymi cutscenkami i to podwójnie. Deweloperzy, aby umożliwić granie nawet bez użycia karta FMV, przycięli animki do 4-5 klatek na sekundę, przez co filmy to wyższy poziom żenady. Już nawet nie chodzi o ten klatkarz, ale i o jakość tych renderów. Mimo to sama gra wciąż trzyma bardzo wysoki poziom. Na koniec
koniec pozostały gry na licencji Nintendo. Philips mógł wykorzystać postacie, ale nie miał na nie zupełnie żadnego pomysłu. Hotel Mario to gra o zamykaniu drzwi. Irytująca produkcja, w której z legendarnego Maria pozostał jedynie oryginalny design postaci. Dodatkowo grę wzbogacono obrzydliwymi cutscenkami wykonanymi przez Animation Magic, rosyjsko-niemiecką firmę, która przygotowała też animki pod te nieszczęsne Zeldy. Jednakże nie jest to studio animacji, które należy od razu skreślać. W Mutant Rampage animki są bardzo dobre, a ponadto pracowali przy animacjach do King Quest VII i skasowanego Warcraft Adventure. Ten, kto widział ostatnie dwie gry, wie, że potencjał studio miała ogromny, tylko na początku swojej drogi chyba nie za bardzo potrafili jeszcze rysować. Trylogia Zeldy na CDI to już nędza i rozpacz. Pomysł był nawet w porządku, bo ręcznie rysowane tła wyglądają nieźle, ale mechanika i te nieszczęsne animki powodowały, że wyglądało to na grę wykonaną przez Phoenix Games. Przy ostatniej grze Zelda Adventure skorzystano z filmów z aktorami i rzutu izometrycznego. Zarazem, choć to wręcz niewiarygodne, to najgorsza odsłona z całej trylogii. Oczywiście do żadnej z tych gier nie dotknęło się Nintendo, zapewne załamując ręce, widząc do czego Philips prowadził ich ukochane marki. Gwoździem do trumny dla CDI, jak i w sumie dla wielu innych konsol tamtych czasów było wypuszczenie w 1994 roku PlayStation przez Sony. O ile pod kątem jakości wyświetlanych filmów CDI nadal przodował, o tyle jeśli chodzi o grafikę 3D, CDI nie miało najmniejszych szans. I tutaj co ciekawe, Philips obudził się i gdy na rynku była już Sega Saturn i PlayStation, zaczęto promować CDI jako konsolę do gier. Jak to wypadało na tle konkurencji? No co najmniej zabawnie. Era filmów interaktywnych mijała bezpowrotnie, a CDI nie mogło zaoferować nic ponadto. W 1995 roku Philips zacznie wypuszczać swoje gry też na inne platformy, co dobije CDI już totalnie. Choć Philips próbował sprzedawać swój sprzęt jeszcze przez kolejny rok, aż do 1996 roku, sprzedaż, jak się łatwo domyślać, była mizerna. Koniec końców udało się sprzedać na świecie 570 000 pudełek CDI. Dziś wydaje się to śmieszną ilością, ale patrząc na absurdalnie wysoką cenę, to i tak jest to liczba godna podziwu. Philips przyznał się, że na produkcji CDI stracił $1 miliard. Dziś, patrząc na to, co Philips próbował osiągnąć, jakimi środkami i za jaką cenę, nie trudno się nie zgodzić, że CDI może być na liście najgorszych konsol na świecie. Problem jest tylko taki, że Philips dopiero po latach zaczął promować CDI jako konsolę. Wcześniej miał to być po prostu sprzęt multimedialny. To trochę jakby peceta wrzucić do wora z konsolami, bo na nim też są gry. W wielu publikacjach znalazłem też dość poważny błąd w zrozumieniu, czym CDI miało być. Dziś Philips CDI to ciekawostka dla zbieraczy retroklamotów. Warto pamiętać, że kupno tej konsoli wiąże się ze sporym ryzykiem, że konsola po kilku dniach padnie. Aby móc z niej korzystać, trzeba włożyć w CDI sporo pracy. Nie tylko wymiana kondensatorów, ale i tego nieszczęsnego timekeepera, a w moim przypadku i wymiana całego bloku lasera. Jednakże lasery można znaleźć nawet na polskich portalach aukcyjnych, bo Philips będzie korzystał z bloku lasera CDI przez wiele kolejnych lat w swoich sprzętach, a niektórzy twierdzą, że korzysta z nich nawet do dziś, choć mnie się w to nie chce wierzyć. Jeśli marzy wam się własny CDI, najtaniej kupicie go w Holandii, ojczyźnie Philipsa. Stamtąd też kupicie większość gier w dość śmiesznych cenach. Realnie patrząc na CDI, mam wrażenie, że Philips wybrał całkiem niezłą drogę. Gdy rodził się rynek filmów interaktywnych, CDI miał najlepszą oprawę ze wszystkich sprzętów, włączając w to pecety, i na tym polu konsola była przez kilka lat w zasadzie niedościgniona. Czy błędem było tworzyć gry na markach Nintendo? Dziś wiemy, że tak, bo wyszły z tego gnioty, ale na początku lat 90. mogło to być motorem pociągowym sprzedaży. Marki były już rozpromowane i znane, a to, że gry były ekskluzywami,
jeszcze bardziej zwiększało ich atrakcyjność. Na plus działał brak internetu i to, że informacje rozchodziły się o wiele wolniej, więc zanim ludzie mogli się zorientować, czym Zeldy i Mario na CDI są, mogło się sprzedać trochę egzemplarzy. Niestety Philips nie potrafił tego rozegrać w żaden mądry sposób. Zamiast promować CDI jako konsolę, targetowali sprzęt jako następcę wideo z funkcjami multimedialnymi. Gdy zrozumieli swój błąd, musieli skonfrontować się już z PlayStation i Saturnem. Wreszcie cena. Zaporowa, wręcz absurdalnie wysoka. Pytanie dlaczego? Sprzęt nie miał jakichś wypasionych bebechów. Jedynym wartym uwagi elementem był moduł wideo, za który w początkowych latach i tak trzeba było dodatkowo niemało zapłacić. Nie jest prawdą, że na CDI nie ma nic ciekawego. Sprzęt docenią miłośnicy filmów interaktywnych, bo nie dość, że jest tego dość dużo, to w jakości daleko wyprzedzającej tożsame tytuły na komputerach osobistych i to jest największa siła CDI dzisiaj. Gry ekskluzywne, no nie są jakieś wybitne, w dużej mierze to średniaki albo tytuły wręcz słabe, niemniej to nadal ciekawy sprzęt z dość pokaźną biblioteką specyficznych gier. Philips na CDI zakończy swój romans z konsolami, pozostawiając jednak po sobie pewien niesmak. 3 części Zeldy i Mario, co zamyka drzwi.